żeby jedzenie nabrało kolorytu, najczęściej w domu robimy to za pomocą papryki w proszku, bo tak się robi, bo tak było od zawsze. Ale nie jest to jedyna opcja na kolorowanie jedzenia. Jest coś takiego jak anciote, inaczej annatto, bo różnie to nazywają, czyli pasta z nasion arnoty, drzewa z Ameryki Południowej. To taki naturalny barwnik, który jemy od lat i nawet o tym nie wiemy. Wiele serów, tak jak cheddar, barwi się na pomarańczowo i nie dla smaku, tylko po to, żeby wyglądał bardziej serowo. Trochę jak z kreskówki w porównaniu do zwykłej żółtej gołdy. W końcu jemy najpierw oczami. Ale co do samej pasty. Kiedyś totalnie przypadkiem trafiłem na anciotę w Biedronce. Tak naprawdę było wtedy na przecenie, bo nikt tego nie kupował. I ja też w sumie nie wiem, po co ja to wrzuciłem do koszyka, ale przypomniał mi się dokument Kroniki Taco, gdzie w Meksyku robili al pastor i używali właśnie annatto do koloru mięsa. Choć ten egzemplarz akurat jest Ecuador i nie jest to sasz, anciote nie zawsze jest gotową pastą, bo można kupić same nasiona i samemu zrobić pastę w domu. To w sumie nasiona arnoty, które podsmaża się na oleju i się je miksuje i tyle. Mówiąc najprościej, czasami sięgam po anciotę wtedy, gdy mi się znudzi zwykła papryka w proszku. Bo smak paprykowy smakiem paprykowym, a anciote ma posmak tak naprawdę ziemisty i neutralny, dlatego jest stosowany w różnych potrawach, głównie z ryżem, tak jak na przykład ryż na słodko, który zrobiłem, ale on dopiero będzie za niedługo, więc skupmy się na tacosie z kurczakiem, który był pomalowany, czy też pokolorowany anciote. Jak taco, to tortilla pszenna, w zasadzie mniejsza jej wersja, ewentualnie kukurydziana tortilla, ale z masa harina, a prosta tortilla to tylko mąka, woda, olej, sól i ewentualnie proszek do pieczenia i tyle. To jest jednak fundament tacosa. Co by tam nie włożyli do środka, to i tak tortilla jest najważniejsza. Patelnię nagrzewamy na średnim ogniu 4 minuty, jak mam stalową. Dobra, testing, czy patelnia jest nagrzana. Ideales. Kurczak, w zasadzie pierś kurczaka jest potraktowana standardowo. Sól i pieprz. Już fajnie się zarumieniło i spoko. Czas na crème de la crème. Kurczak się dosmaża i za anchiotę trzeba uważać w jednym miejscu. Mianowicie ono się nie może przyjarać. Dlatego ja zawsze robię tak, że smażę coś, już jest final touch. Dosłownie ostatnia prosta. Wyłączam patelnię, wrzucam na to łyżkę 2 anciote i mieszam. Dobra, łyżeczkę albo 2 anciote. Dobra, teraz git. I mieszam. Minuta, max 2 jeszcze na tej patelni, która już, że tak powiem, temperaturę traci i ściągam. I wypadałoby dodać jakąś szybką salsę do tego z pomidorem. Z tym zimowym pomidorem. No ale niech będzie. Do tego cebula i mały elf, chili w sensie. To jest szybkie taco podstawowe. To nie jest taco al pastor, gdzie daje się ananasa i tak dalej. Cuda na kiju. To jest po prostu szybkie taco, wersja jem, wychodzę. Nie myśleliście, że to już koniec bez żadnej refleksji, bez żadnego outro. No nie. Anciote, bo to o nim jest ten odcinek z serii Ciekawe smaki świata. I czy ono jest konieczne do życia? Odpowiedź brzmi nie, ale jeśli chcesz być trochę bliżej Meksyku, a nie tylko sypać wszędzie tą samą przyprawę kebab gyros, to nagle się okazuje, że takie rzeczy mają sens. Nie po to, żeby było egzotycznie, tylko żeby było inaczej niż zawsze.